Czy na Sri Lance jest bezpiecznie? Czy Sri Lanka jest droga do podróży? Powiedziałbym, że Jakie pieniądze najlepiej mieć przy sobie lecąc tutaj? 130 km, dzisiaj jechaliśmy 9 godzin. nieco zawiewa nam tutaj w Czerwonym Żuku. Witam Państwa serdecznie w odcinku numer 10. Naczelnym kierowcą dzisiaj jest pani Hanna. Moi drodzy, dzisiaj kierujemy się z Hikakaduwe w kierunku Colombo. Więc jedziemy już bliżej lotniska, ponieważ jest to ostatni odcinek z serii Sri Lanka jak to daleko, moi drodzy. Zatem przygoda w tym kraju dobiega ku końcowi. I nasza pierwsza przygoda życiowa, tuk-tukowa, również razem z nią. Moi drodzy, łapeczka, komentarz i podanie odcinka dalej, mile widziane na każdym sandale. Hania idzie, hello guys. Hania idzie na kokosa. Ale nie ma kokosa. Nie ma kokosa? Nie ma kokosa do picia. O nie, to weź mango. O, tu są kokosy. Dobra, a ja, moi drodzy, idę wam pokazać cmentarzysko tutaj po drodze, ponieważ takie cmentarze, zwłaszcza tutaj w tej części Sri Lanki, ukazują wielokulturowość. A mianowicie mamy tutaj na cmentarzu chrześcijan, mamy tutaj buddystów. Sandał kierowniczy cmentarz zawsze odwiedzi. Proszę zobaczyć, grobowiec rozbity. Nikt nie naprawił. Na Sri Lance, jak widać, też jest taka zasada, że jednak się tak pieczołowicie nie dba, moi drodzy, o te nagrobki. Niektóre pozapadały się całkowicie, inne widać, że od dawien dawna już nie były odwiedzane. Płyta nagrobna. Hania chciała kokosa. Pan wchodzi na palmę, żeby Hanie zerać kokosa świeżego. No mistrzostwo świata. Czujecie jaki serwis? Ostro. Pan się urodził w 46, zmarł w 2020. Ale pożył kawał czasu. A z cmentarza, słuchajcie co, wychodzicie na taką bezludną praktycznie wyspę. Jest trochę białych, ale zobaczcie, praktycznie zero lokalnych, same białe dupki. I to jest kawałeczek dalej za Hikakaduwą. Takie plaże też mają swój urok, moi drodzy. Ten odcinek zrobimy taki podsumowująco podróżniczy. O tak bym to ujął. Ze względu na to, że to już jest ostatni i w kolejnym odcinku ruszam do kolejnego kraju, już sam, bez Hani. Hania wraca do Polski, a ja jadę sobie kontynuować. Więc odpowiemy na kilka pytań, które najczęściej się pojawiają właśnie w kontekście Sri Lanki, tak żebyście wy też mogli wzbogacić się o tę wiedzę, taką praktyczną, z pierwszej ręki, jadąc tutaj. Thank you guys. Chłopaki z Hani tutaj dali kokosa, a zobaczcie jak wysoko. Bardzo wysoko. A kokos jest, powiedziałbym, taki delikatnie sfermentowany na języku. To jest dość ciekawe. W którym momencie widać, że on jest sfermentowany, nie wiem. Tak szczerze powiedziawszy, a on nie wygląda. Taki starszy. Ten jest starszy, Już po tym. tylko że te starsze to bardziej takie pomarańczowe, żółte, a ten zielony wygląda na taki, który by... Mi się wydaje, że one są najpierw zielone, potem żółte, a potem brązowe. No, Tracą kolor. więc sfermentowany. No, ten już jest... Dobra. Pytanie numer 1. Czy na Sri Lance jest bezpiecznie? Bardzo powtarzające się pytanie, moi drodzy, tak na dobrą sprawę. I tutaj, wiecie, dla mnie, no to jest bezpiecznie. Patrząc, porównując do tych stron, w których gdzieś tam miałem okazję być, no to naprawdę jest przyjemnie. Ale tutaj akurat na to pytanie może odpowiedzieć Hania. Może będzie bardziej kompetentna w kwestii docierania do kobiet. Myślę, że jest bardzo bezpieczna, bo osoby tutaj są mocno opatrzone z turystkami chodzącymi w bikini. Także myślę, że
Nie ma tutaj żadnego problemu, choć wczoraj jak sobie chodziłam wieczorem sama, to gdzieś tam już mnie ktoś zagadywał, jakiś chłopcy dziwnie patrzący, ale takie dzieciaki praktycznie. Na plaży ktoś za mną szedł nawet, ale oni zagadują po to po prostu, żeby się zapoznać. Ja myślę, że mają takiej chęci po prostu zabawy, pogadania, pośmiania się, bo są mega towarzyscy wszyscy. Ale zdecydowanie jak byłam sama, to mnie dużo więcej zagadywało osób niż jak jestem z Tomaszem. No ale przecież normalna sprawa, że jak jest się babka sama, no to więcej chłopów lugnie. No, więc tak było, ale myślę, że też turystki chcą tego, więc pogadać sobie, pośmiać się. I oni uważają, że to jest fajne, bo to jest myślę przyjemne. Ale jest to wszystko bezpieczne i takie ze smakiem. No to prawda, ja też ze swoich odczuć też potwierdzam, że kraj taki bezpieczny. O tak można to bezpośrednio ująć, bez żadnego szerszego rozwijania się nad tym. Czy turystyka masowa zmieniła Sri Lankę przez lata? Bo jak wiecie, od lat 70. już hipisi tutaj zaczęli napływać tym hipisowskim szlakiem z Europy w kierunku Afganistanu, Pakistanu, Indii. No i tutaj zahaczali bardzo często i zostawali na tygodnie i miesiące. I powiem wam szczerze, że moim zdaniem, patrząc na to, co obserwujemy, to te zmiany są, ale nie tak duże jak na przykład w Tajlandii, prawda? Tak. Thank you, goodbye. Thank you guys, bye bye. Są wciąż tacy do człowieka, nie patrzą na nas jak tylko sposób na zarobek pieniędzy. To prawda. Momentami tak czasami jest, ale jest to takie soft, takie bardzo delikatne, przyjemne, bez takiego mocnego, agresywnego, wiecie, marketingu, że tak powiem. I mają zainteresowanie. I mają zainteresowanie. Takie nie tylko finansowe. Dokładnie. Więc to jest bardzo przyjemne tutaj na Sri Lance. Pomimo tak długiego czasu turystyki, jaka tutaj funkcjonuje, no jest przebojami, bo w 2004 było tsunami, które tę turystykę zatrzymało na 2 lata. Minimum na 2 lata. Próbowali się odgrzebać. Więc no to jest zachowany balans. No, jest naprawdę Ewidentnie. tak przyjemnie. Why can't you see on my knees for you, baby? I'm falling down, and I need you to catch me. Oh, my intimacy is all I need from you to leave. Zobaczcie, jak się jedzie tutaj wzdłuż tego zachodniego wybrzeża w kierunku Colombo. Takie właśnie hoteliki ekskluzywne, jakieś kafeterie, też ekskluzywne muszę powiedzieć, bo cena za kawę 12 zł, 15 zł to jest na Sri Lankę bardzo ekskluzywna. Na przykład noclegi, nocleg tutaj będzie kosztował już 200, ponad 200 zł. Jak widzieliście na odcinkach, moi drodzy, taki w bardzo dobrym komforcie nocleg można złapać za 60 zł. Więc na pytanie, czy Sri Lanka jest droga do podróży, powiedziałbym, że nie. Bo jest zachowany bardzo ciekawy balans, a mianowicie między ceną a jakością. Czego o Indiach na przykład nie można powiedzieć, bo w Indiach zapłacisz mało, ale jakość też jest niska. A tutaj z kolei, moi drodzy, jest naprawdę przyzwoicie. A nawet bardzo dobrze. No, sorry, kurde, kierowniku. W Afganistanie to nie ma co mówić, w Iraku też nie ma co mówić, w Pakistanie też nie ma co mówić. No to naprawdę, no to na Sri Lance ten balans jest naprawdę fajny, ciekawy. Zobaczcie, wejdę do środka, ale elegancki hotel. Piękny. Kafeteria, cynamonowe bułeczki z wołowiną, jajeczny burger. Elegancka kafeteria. इस नशे में अभी यहाँ भीगता ही रहूं इश्क बारिश में ही डूबता जा रहा हूँ ख्यालों में तेरी है मेरे दिल बता तू करूँ मैं क्या नहीं इस इश्क में इस इश्क में इस इश्क में Powiem wam, że jazda jest naprawdę uciążliwa. 13 km, 24 minuty i w ogóle stoi, nic się nie zmniejsza.
Próbujemy dobić się tutaj tak mniej więcej pod Colombo i odbić. Po tylu dniach jeżdżenia już tuk-tukiem powiem szczerze, że sprawa jest bardzo męcząca i takie 80 km dziennie to jest bardzo optymalnie. Bo więcej, nawet 100 to już człowiek taki zmęczony, 120 to już nie wiem, czy to się w ogóle da. Taki zmęczony, że szok. Lokalna knajpka. Zobaczcie, ptasie gniazdo. To na szczęście, nikt tego nie rozwala, nie zabiera stąd, bo ptasie gniazdo to szczęście. Knajpka lokalna. Zobaczcie, jaki ładny budynek. Można sobie przyjść, coś zjeść. Zamówiliśmy ryż z owocami morza. Od razu przy okazji to i toaletkę wam pokażę. Tak wygląda w restaurancie toaleta. Nie jest źle. Zobaczcie, jakie zlewy. O co chodzi, że ludzie robią takie zlewy? Moja dłoń i ten zlew. Wielka. No i znana nam toaleta. Thank you, madam. Beautiful. Tutaj ryż z owocami morza, tutaj ryż z... To jest kotu. To jest kotu. No tak, to jest kotu, przepraszam, się zagapiłem. A to jest ryż właśnie z owocami morza. Ale to jest dla 2 osób. Idealnie. Że punkt i porcji Idealnie. bez sensu. Cieszę się już. Jedną- Owoce morza, krewetki nieobrane. A to co to? To ma. A można ją bez problemu zjeść. Pychota. Powiem tak, owoce morza, suszona ryba, to przez suszoną rybę kiedyś mnie zgładziło w Liberii, więc trzeba uważać. To są kawałki suszonej ryby. Smakuje. Ale czy żołądkowi będzie smakować, tego nikt nie wie. Zobaczcie, jako przystawkę dostaliśmy ziarna soi. Te ziarna soi najpierw się moczy, później się gotuje długo, żeby zmiękły, a następnie gotuje się w takim gęstym, słodkawym sosie, który jest w sumie dodatkiem do głównego dania. Proszę. Tak wyglądają. Miękkie, słodkie, wyraziste. Takim nawet bym powiedział sosiku daktylowym. Muszę powiedzieć, że tutaj jazda jest na słowo honoru. Naprawdę. Momentami to ja nawet nie wiem za bardzo, co tu się dzieje na tej drodze. Tak nieprzewidywalna. Tutaj na wybrzeżu jest po prostu taka parnota. Teraz wyobraźcie sobie, że przyjechaliście tutaj w czerwcu albo w lipcu. Masakra by była. Do bankomatu nie można wchodzić ze spluwą, plecakiem, kaskiem i czapeczką. Jak coś. Ale nie jest to respektowane. Kto na to zwraca uwagę? Szanowni Państwo, kolejne pytanie z cyklu podsumowanie Sri Lanki. Jakie pieniądze najlepiej mieć przy sobie lecąc tutaj? Dolary, ale tylko i wyłącznie na czarną godzinę? A karty debetowe, Mastercard i Visa w kieszeni. Dlaczego? Ponieważ nie ma żadnych prowizji w bankomatach z reguły. My przynajmniej się nie spotkaliśmy z takimi, więc warto po prostu na bieżąco brać gotówkę tyle, ile potrzebujecie, a nie z jakimś ogromnym zapasem. Taka jest moja i Hani zapewne rada w tej kwestii. इस इश्क में दिल डूबा ये जाए इस इश्क में Próbujemy objechać Colombo, bo miasto jak miasto duże, więc nie ma co się tutaj pchać, bo biorąc pod uwagę
że najwięcej ludzi tutaj mieszka i najwięcej pojazdów tutaj jest. Więc ciężko później będzie się wydostać. Ale powiem wam, że no masakra. Zobaczcie, jaki tutaj jest ruch. Wiecie, kto tutaj ma pierwszeństwo? Tutaj jest taka zasada szybkiego sandała. Kto szybciej depnie gaz, ten pierwszy jedzie. Nie inaczej. 26 km pokazuje 50 minut. No i bardzo wolno rośnie. Spada, nie rośnie. Czasami nawet rośnie w sumie. Taki ruch. Chociaż tego tak nie widać. Czekam na Hanie, aż pieniądze wypłaci, żebyśmy mogli hotelik opłacić za lokalną walutę. I kolejne pytanie. Czy Sri Lanka jest przereklamowana? Odpowiedź brzmi w całokształcie nie. Już mówię wam dlaczego. Ponieważ jadąc poza szlakiem naprawdę nie ma turystów. Jadąc w środek kraju, w górzystą część, w las tropikalny, naprawdę przepiękna sprawa. I ludzie nie są skażeni właśnie tą masową turystyką. I to jest ekstra. Nawet na plażach głównie turyści przyjeżdżają na te główne plaże w tych miasteczkach. Ale jak odjedziesz trochę 2 km dalej, to masz sobie jakiś tam hotelik malutki, praktycznie z plażą dla siebie. Więc w 100% mówię, że Sri Lanka nie jest przereklamowana. Przez tyle lat turystyki, która tutaj się ma, wiecie, naprawdę dobrze, ci ludzie wciąż są bardzo pozytywnie nastawieni i co najważniejsze, nie ma złodziejstwa, moi drodzy. Szeroko pojętego złodziejstwa nie ma. Nie czujesz, że wiesz, że ktoś chce ci coś po prostu rąbnąć. Jest kultura, jest szacunek, więc to jest naprawdę bardzo na plus. Sri Lanka relatywnie nie jest blisko Polski, ale jak ktoś na przykład, wiecie, będzie organizował sobie wyjazd na 3 tygodnie, na miesiąc, to myślę, że to jest dobry kierunek. Nie polecałbym takiego kierunku na tydzień, bo lecieć taki kawał drogi na tydzień i z powrotem, no nie, bez sensu trochę. Lepiej bliżej. Próba druga, bo w jednym z bankomatów, który sprawdzaliśmy, było 12,50 prowizji. I tak to właśnie działa, że bankomaty niektórych banków pobierają jakieś dziwne, wysokie prowizje, a inne w ogóle nie pobierają. Wystarczy bardzo często podjechać do kolejnego i już nie będzie prowizji. Kilometrów dzisiaj jechaliśmy 9 godzin. Dacie wiarę? 9 godzin. Jestem styrany. Styrany jak starty sandał. Naprawdę. 10 000 za 12 godzin. Nie, za dobę, przepraszam. Za dobę. Bo są ceny za 6, 12 i za dobę. Ale jajca. A na tym w internecie za ile? Za dobę? Za dobę na pewno. Jesteśmy w hoteliku. Hotelik niczego sobie, internet dobry. Pani mówi, że ostatni pokój wzięliśmy. Na wejściu cena pokoju na 24 godziny, bo jest na 6, 12, 24. Na 24 godziny kosztuje 108 zł 50 groszy. Wchodzimy do pokoju. My rezerwując przez internet zapłaciliśmy 52 zł za coś takiego. Ostatni pokój ponoć. Proszę. 2 wielkie łóżka z klimą. No i nie od ulicy, co jest ogromnym plusem, bo nie ma hałasu. Więc to jest mega plus. Nie wiadomo dlaczego jest tak dużo komarów. W środku jest 25 stopni teraz. Próbujemy to troszkę zbić klimatyzacją. No i jeszcze był przystanek ogólnie w sklepie. 2 duże mango kupione, ale będzie jedzone. No i rzecz jasna, mój faworyt, tego
wyjazdu, czyli nic innego jak papaja i nasionka. Pamiętacie, że nasionka papai, pestki papai są pasożytnicze, antypasożytnicze. Ogólnie uwielbiam papaję. Ma zarąbisty po prostu balans słodyczy i smaku. Moi drodzy, Hanie zgasiło zmęczenie. Poszła spać od razu. No, podróż ostro dała w kość. Moi drodzy, i co, nie pozostaje mi nic innego, jak zakończyć odcinek. Idę tutaj, bo tutaj normalnie hałas jakich mało. Tak jak wcześniej wspomniałem na odcinkach, dostanie się na Sri Lankę jest banalnie proste. Wystarczy, moi drodzy, wiza. Wiza kosztuje dużo, bo kosztuje 50 dolców albo 55, coś takiego. No i szybko przychodzi, dosłownie po godzinie przyszła. Szczepień żadnych nie trzeba, nie są wymagane, więc tak na dobrą sprawę wystarczy zabrać tylko kulturę osobistą i trochę pieniędzy, żeby można było je tutaj na miejscu wydać. Moi drodzy, tymczasem kończymy serię Sri Lanka z Jak to daleko. Bardzo Wam dziękuję za wyrozumiałość. Dajcie koniecznie znać, co myślicie o tym, kiedy Hania jest razem ze mną w podróży i jak się spisała w tej serii. Dajcie feedback, żeby można było wyciągnąć wnioski, jak Wam się podobało. I co, słyszymy się z kolejnego kraju, z kolejnego odcinka. Pierwszego odcinka, który będzie niebawem, przysandałuje. Nie zdradzam Wam, moi drodzy, z jakiego kraju. Tak jak wspomniałem wcześniej na odcinku, spróbujcie może zgadnąć. Zobaczymy, kto ma nosa. Jedyne, co mogę powiedzieć, to będzie ciepło. W sumie tutaj w Azji wszędzie teraz jest ciepło, ale może taka mała podpowiedź i jeszcze będzie malowniczo. No to zgadujcie. Słyszymy się, moi drodzy, w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, bardzo dziękuję za to, że byliście ze mną na Sri Lance pierwszy raz. Ja również bardzo dziękuję. Dziękuję za wspaniałą podróż. Było dużo przygód, nieoczekiwanych wydarzeń. Epicka podróż tuk-tukiem. A Wam bardzo dziękuję za oglądanie i pamiętajcie, bądźcie delikatni dla mnie w komentarzach. Ania się uczy. Dokładnie. Dzięki. Moi drodzy, ale pamiętajcie o tym, że zostawić łapeczkę, komentarz i podać odcinek dalej, żeby to szło jeszcze dalej, jeszcze dalej. Co to jest? To na komary chyba. No, więc trzymajcie się. Pozdrawiam serdecznie. Czołem. I have learned that no one else can carry this load. It's a train where I'm the only passenger on board. Oh, there is beauty to enjoy on this road.